Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej części mojego remontu na kanale Projekt na Piątkę. Skoro tamtą stronę mam już zrobioną, to teraz chciałbym zabrać się za tą stronę i wytapicerować tą część przyczepy. Zacznę więc od zabezpieczenia okna, żeby nie wybrudzić go sobie klejem, a następnie nałożę klej na całą tą powierzchnię i stopniowo będę przyklejał kolejne fragmenty materiału. Także zapraszam do oglądania. Mając już pewne doświadczenie z robieniem tamtej strony, chciałbym to sobie rozplanować troszeczkę inaczej. Myślę, że może będzie to łatwiejsze. Otóż naniosłem sobie najpierw klej na całą ścianę. Nie nanosiłem go na materiał. Dopóki nie ma kleju na materiale, to ten klej za bardzo do tego materiału się nie klei. I chciałbym najpierw psiknąć sobie tutaj na małym kawałeczku tego materiału, przykleić go tutaj na górze, wyprostować i wtedy ten materiał będzie wisiał przy górnej krawędzi i będę dzięki temu mógł łatwo schodzić z przyklejaniem kolejnych fragmentów. Mam nadzieję, że tak będzie łatwiej i wygodniej będzie mi się ten materiał układało. Ok, w takim razie psiknę sobie tutaj na takim małym fragmencie. No dobrze, i w tym momencie ten materiał w zasadzie mi tutaj już się trzyma. Zobaczcie. I będzie on przylegał mniej więcej w ten sposób. Ok, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Tutaj na dole sobie złapię czapką po to, żebym nie mógł za bardzo naciągać tego materiału w drugą stronę, żeby on mi za bardzo się nie przesuwał. Wyraźnie czuję, w którym miejscu ten klej trzyma mocno, gdzie już jest popsikane z obu stron i gdzie on złapał, a gdzie jest tak tylko lekko przyłapane. I w ten oto sposób będę przesuwał się w bok oraz w dół. I w ten oto sposób będę się przemieszczał w lewo oraz w dół. Włączam timelapsa i działam. Może zrobię w tym momencie małe podsumowanie. Myślę, że to będzie dobry moment. Jaką mamy sytuację? Całą tą górę tutaj i tutaj mam już przyklejoną. Ona mi się trzyma. Udało mi się to zrobić w ten sposób, że nie ma tutaj ani jednego załamania materiału, w sensie ani jednej zmarszczki. I co bardzo ważne, tutaj pilnowałem, żeby ten materiał zwisał równo wzdłuż listwy, żeby nie było takiej sytuacji, że sobie tutaj go naciągam i później on mi się zrobi w ten sposób, no bo to by była tragedia. Ale druga ważna rzecz, która była dla mnie problemem, gdy robiłem tą pierwszą ścianę, no tak jak wspominałem, robiłem to pierwszy raz, brak doświadczenia. Ten materiał swobodnie sobie zwisa, zobaczcie, on sobie wisi
tak po prostu, przyczepiony tutaj na górze i tutaj nic mi się nie załamuje. Mogę ten materiał w zasadzie tak po prostu przykleić i on będzie bez załamań. Także myślę, że to jest mega sprawa i bardzo polecam Wam kleić właśnie w ten sposób. Jak dla mnie to jest mega ułatwienie. Po tamtej stronie, nie wiem czy pamiętacie, zrobiłem w ten sposób, że złapałem sobie tutaj gdzieś na dole. Prawdopodobnie trzymając ten materiał, przymierzając, delikatnie go naciągnąłem, a później to zaczęło się mścić, ponieważ wprawdzie udało mi się te wychodzące, pojawiające się załamania wyprowadzić, ale przez to właśnie, że ten materiał prawdopodobnie na początku został delikatnie naciągnięty, to zaczął on mi się w niektórych miejscach marszczyć. No dobrze, ja w takim razie działam dalej, będę schodził tutaj coraz niżej z tym klejeniem. No i gotowe. Tak mi to wyszło. Podobnie jak po drugiej stronie udało mi się cały ten materiał przykleić bez zrobienia jakichś dziwnych zmarszczek. Fakt, delikatnie przebijają te zagięcia od folii aluminiowej. Z tego co widziałem na podglądzie, to na kamerze bardziej to widać niż na żywo. Myślę, że uda mi się to zgubić za pomocą dobrze zrobionego oświetlenia, tak żeby nie podkreślało tych zagięć. Poza tym tak naprawdę tego materiału nie będzie tutaj widać zbyt wiele. Tu będzie pufa, znaczy ta ława do siedzenia, poduchy, na górze będą półki, pewnie tutaj jakieś zasłonki, jakaś roletka, także większość z tych przestrzeni tak naprawdę będzie zabudowana, więc myślę, że nie będzie to jakoś bardzo przeszkadzać. Ten materiał mi się podoba. Myślę, nawet jestem przekonany, że gdybym zrobił tak jak na początku zakładałem, czyli wybrał ten materiał pikowany na podszewce, na owacie, to całkowicie by ta kwestia nie miała znaczenia. Te wszystkie zagięcia byłyby całkowicie niewidoczne, ale tak jak już wspominałem wcześniej, mojej żonie nie podobają się te pikowania. Stwierdziła, że jej to nie przeszkadza, tak jej się podoba, więc tutaj oczywiście zdanie żony jest dla mnie bardzo ważne i chciałbym, żeby też jej się podobało, dlatego przychylę się do tej prośby i zrobimy tutaj taki materiał. Także jeśli ktoś tutaj planuje tapicerować jakimś takim cienkim materiałem lejącym się, to warto zwrócić uwagę, żeby to, co jest pod spodem, czyli termoizolacja, była jak najbardziej gładka. Widziałem Alufox jest bardzo gładki, więc być może pod tym względem on by się lepiej sprawdził, ale ta włóknina lepiej izoluje, ma lepsze parametry izolacyjne, a mi bardzo tutaj zależało na tym, żeby ta izolacja była dobrze zrobiona, nawet nie pod tym względem, żeby chronić przyczepę przed utratą ciepła, co właśnie przed jakimś nadmiernym nagrzewaniem się w lecie. Ok, ocencie sami, jak mi to wyszło. Wydaje mi się, że nie popełniłem jakichś dużych błędów. Na pewno poszło mi to sprawniej niż tam za pierwszym razem i też ta metoda z przyklejeniem samej góry i schodzeniem na dół była dla mnie dużo wygodniejsza niż tak jak to robiłem na samym początku. Także jeśli by się ktoś brał właśnie za robienie tapicerki, wyklejanie ścian, to gorąco polecam właśnie zrobić to w ten sposób. Ok, u mnie na ten moment temat tapicerowania w zasadzie odkładam na bok.
Tego fragmentu na razie nie będę tapicerować, tam będzie prawdopodobnie jakaś szafa, więc tutaj jeszcze się zastanowię, czy w ogóle będę materiał przyklejał. Może go przykleję, bo to nie jest żaden problem, żeby taki kawałeczek wytapicerować, ale na razie to nie jest dla mnie priorytet. Biorę się za dalsze elementy, które są dla mnie ważniejsze, żeby jak najszybciej doprowadzić tą przyczepę do takiego przynajmniej minimalnego stanu użytkowania, no bo mam nadzieję, że uda mi się już niebawem z niej skorzystać. Jeszcze raz pokażę Wam tak całościowo, jak teraz ten kącik tutaj wygląda. O. W ten sposób. Także dziękuję za uwagę, że byliście ze mną, poświęciliście swój czas. Napiszcie w komentarzach, czy dobrze to zrobiłem, czy Wam się podoba. Jeśli tak, będzie mi bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę. Oczywiście będę bardzo wdzięczny za subskrypcję, dzięki temu kanał może rosnąć i się rozwijać. To bardzo motywuje. Także dziękuję jeszcze raz i do następnego. Cześć.